Nazywam się Ewa Dębińska. W marketingu sieciowym działam od 2009 roku. Podjęłam taką decyzję po urodzeniu drugiej córki, ponieważ w moim zawodzie osiągnęłam już chyba sufit, jeśli chodzi o zarobki. Postanowiłam coś zmienić. Chciałam zarabiać trochę więcej. Nudziłam się też z dzieckiem w domu, więc wtedy, właśnie kiedy miałam więcej czasu, zajęłam się budowaniem sieci w poprzedniej firmie, w której działałam, a konkretnie było to Tupperware. Tamta firma wymagała ode mnie przeprowadzenia się w region, gdzie nikogo nie znałam, bo ja chciałam osiągnąć tam najwyższą pozycję, która dawała mi bardzo dużo możliwości. A ta pozycja wiązała się właśnie z przeprowadzką, dlatego że przeprowadziłam się z całą rodziną, z małymi dziećmi na Śląsk, gdzie nie znałam nikogo z województwa śląskiego i tam w 7 miesięcy założyłam region handlowy, który liczył 350 osób, bo taki był wymóg i rozpoczęłam pracę na tym właśnie poziomie, do którego chciałam dojść. To był najwyższy poziom w tamtej firmie. Kolejno później zdobywałam następne rynki, z powrotem wróciłam do Wrocławia, skąd pochodzę. Rynek śląski został na Śląsku. Ja przyjechałam do Wrocławia, obejmowałam kolejne rynki Dolnego Śląska, czyli Dolny Śląsk, później trochę Wielkopolski, Kalisz, aż pod Łódź. I bardzo dobrze się wszystko rozwijało. Co roku byłam na wzrostach, osiągaliśmy już miesięczne milionowe obroty. Zespół bardzo fajnie funkcjonował i działał, gdzie w 2024 roku razem z 11 liderami z firmy zaczęliśmy obserwować, że dzieje się coś złego z firmą Tupperware na giełdzie, że na rynku amerykańskim zaczynają mówić o problemach firmy, o tym, że firma jest zadłużona. I już zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest moment, w którym powinniśmy już może planować sobie przyszłość gdzie indziej, ale cały czas zarząd nasz polski nas uspokajał, że jest wszystko w porządku. Wręcz nawet organizowaliśmy więcej akcji, więcej działaliśmy w terenie, ponieważ mówiono nam, że to tylko poprawi jeszcze naszą sytuację, że firma ma chwilowe problemy, ale my nie do końca byliśmy do tego przekonani. Uspokajaliśmy jednak zespoły, ponieważ my byliśmy uspokajani, chcieliśmy głęboko wierzyć w to, że będzie dobrze, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy już zakładaliśmy, że te problemy mogą źle wpłynąć na nasz biznes. Pamiętam to jak dziś, 17 grudnia 2024 roku, kiedy czekaliśmy na przelewy, na nasze wynagrodzenia. Zaczęliśmy dopytywać, dlaczego jeszcze ich nie ma, bo już powinniśmy mieć na kontach. Wtedy zorganizowano nam Zoom i na tym Zoomie powiedziano nam, że firma Tupperware Polska już nie istnieje, że dzień wcześniej ogłoszono upadłość i że to właściwie już jest koniec i jedyny kontakt, jaki będziemy utrzymywać, to z syndykiem. Po tym Zoomie wyszłam z pokoju, z którego się łączyłam. W domu była moja rodzina i nie wiedziałam, co powiedzieć, bo to, że się zostaje bez pracy, z dnia na dzień, bez wypłaty za poprzednie miesiące, do tego jeszcze z wystawionymi fakturami, z podatkami do zapłacenia, to po prostu spowodowało, że ja tak naprawdę doznałam takiego szoku, że musiałam kilka minut posiedzieć tam jeszcze w tym pokoju, a później wyszłam i powiedziałam o tym rodzinie, ale powiedziałam też, uspokajałam ich, chociaż sama miałam po prostu bardzo duży problem z uspokojeniem swojego wnętrza. Jeśli chodzi o moją kadrę, też poinformowałam ich, pomimo tego, że w firmie jeszcze powiedziano nam, że nie powinniśmy jeszcze mówić o tym ludziom, że nie powinniśmy stwarzać takiej atmosfery paniki, ale ja stwierdziłam, że jednak powinnam się podzielić z tym z moimi najbliższymi menadżerami, z którymi współpracowałam wtedy na takim najbliższym poziomie. To było 37 osób, które zajmowały się swoimi zespołami i uważałam, że one powinny też o tym wiedzieć. Byłam wtedy przerażona. Tak naprawdę nie wiedziałam, co powinnam dalej zrobić, bo to był moment taki, to po prostu się działo w minutach.
Tak, cały czas, kiedy byliśmy uspokajani, że wszystko będzie dobrze, a nagle taka wiadomość spada po prostu z minuty na minutę, kiedy się w ogóle tego do końca tak nie spodziewamy, bo ciągle jeszcze żyjemy nadzieją. Natomiast ja stwierdziłam, że nie będę czekać dłużej, tylko od razu zaczęłam myśleć, co robić dalej. W pewnym momencie poczułam coś takiego, że obrażam się już na taki rodzaj biznesu i że będę robić coś takiego, co będzie tylko moje, wyłącznie moje, a ze sprzedażą i z marketingiem poradzę sobie oczywiście i wypromuję coś, jakiś swój produkt, może założę jakąś inną działalność, będę się zajmować czymś innym. Tak jakby trochę miałam tak obraziłam się może na branżę, natomiast bardzo szybko zainteresowali się też nami inni ludzie z tej samej właśnie branży. Zaczęły się telefony, zaczęli dzwonić liderzy z innych firm, zapraszać nas do kontaktu, zapraszać nas do współpracy. Także właściwie nie zdążyłam nawet pomyśleć nad tym, co chciałabym swojego robić, bo już od razu, mimo tego, że to był taki okres przedświąteczny, zaczęłam rozmowy z innymi firmami marketingu sieciowego. Po tych rozmowach z niektórymi liderami, z niektórymi dyrektorami tych firm miałam takie trochę wątpliwości, bo my mieliśmy jednak produkt specyficzny. Oczywiście dla dobrego sprzedawcy, dla lidera niekoniecznie ważny jest produkt, chociaż ja bardzo stawiałam na to, żeby jednak był to produkt jakościowy i też na to patrzyłam, żeby moi ludzie przeprowadzeni gdzieś do innej firmy pracowali z dobrym produktem, bo to jest bardzo ważne. Natomiast nie było na rynku polskim czegoś takiego, co byłoby podobne do Tupperware. Więc tutaj miałam bardzo duże wątpliwości, no bo jednak kosmetyki, bo suplementy, ale po rozmowie z Rafałem Pudyszakiem bardzo się cieszę, że trafiłam właśnie na Rafała. Po takiej bardzo naturalnej rozmowie z Rafałem, po długim myśleniu, po wszystkich analizach, po przemyśleniach stwierdziłam jednak, podjęłam decyzję, że ja chcę być w WellYou i że mój zespół będzie się tutaj razem ze mną bardzo dobrze czuł. To była bardzo trudna decyzja, bo to był krótki okres czasu. Od 17 grudnia do tak naprawdę 31 grudnia zdecydowałam właśnie w Sylwestra, że idziemy razem do WellYou i od 1 stycznia zaczęłam budować już tutaj struktury. Ja jako kobieta działam trochę na poziomie emocji, chociaż w tym działaniu z poziomu lidera też musi być trochę logiki i trochę zdrowego rozsądku, więc tutaj to też było dla mnie bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji. Natomiast całym sercem też czułam tutaj takie ciepło, tą otwartość Rafała. Ta rozmowa była taka normalna. Te wszystkie rozmowy, które przeprowadziłam wcześniej, ja nie czułam tam się tak dobrze. Ja nie czułam, że te rozmowy są takie do końca szczere, że ja nie czułam tej prawdy, więc kobieta musi coś takiego czuć i tutaj, ponieważ w moim zespole było 99% kobiet, ja wiedziałam, że ten biznes, że ta firma jest dla nas. W firmie WellYou bardzo podobało mi się to, że możemy pracować z osobami indywidualnymi, możemy pracować z klientem, możemy pracować z biznes partnerami, również z gabinetami kosmetycznymi. Te możliwości, które otwiera przed nami firma, spowodowały, że tutaj to naprawdę była bardzo duża przewaga. Podejmując decyzję, uznałam, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Bardzo przekonał mnie również plan marketingowy, bardzo prosty, chociaż na początku wydał mi się skomplikowany, ale jak tylko do niego zajrzałam, okazało się, że jest świetny, że chyba najlepszy z tych, które przeanalizowałam wcześniej w tym krótkim czasie i tak naprawdę tutaj już zarabia się od pierwszego poziomu. Tak naprawdę od pierwszego momentu można już zarabiać pieniądze i wiedziałam, że to też przekona moich ludzi. Jak oni poczują to, że w tej firmie jest tak dobrze, że się fajnie tutaj zarabia, że jest super atmosfera, to będzie to, czego właśnie potrzebowaliśmy. Byłam już bardzo spokojna. Już jak podjęłam tą decyzję,
byłam bardzo spokojna, bo ja już się bardzo dobrze tutaj poczułam, tak rodzinnie. Podoba mi się również tutaj w tej firmie to, że tutaj firma pokazuje nam taki właściwie styl bycia, styl życia, że jest tutaj nie dość, że dobra atmosfera, to jeszcze są bardzo fajne nagrody w postaci wycieczek, wyjazdów. Te wyjazdy nie są takie, żeby gdzieś tam przesiedzieć kilka dni w hotelu. Są tak zorganizowane, że pokazują nam właśnie fajne zakątki świata, że pokazują nam życie innych ludzi, że czegoś doświadczamy, czegoś się uczymy, a przy okazji jeszcze poznajemy zarząd i czujemy się z nimi tak jak dobrzy przyjaciele, dobrzy znajomi, jak wielka rodzina. Tu od razu, już na początku, od pierwszych tygodni, ja już sama poczułam na początku taką stabilność finansową i wiedziałam, że z każdym krokiem, z każdym tygodniem to się powiększa, prowizja się powiększa i bardzo podoba mi się również w programie marketingowym, gdzie nie spotkałam się nigdy z czymś takim, że jest tutaj prowizja gwarantowana, czyli jeżeli uzyskujemy jakiś poziom, mamy tą prowizję gwarantowaną i to jest bardzo ważne, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy na urlopie, czy właśnie teraz intensywnie pracujemy, ta prowizja jest. To, co sobie wypracowaliśmy, możemy być spokojni, że kiedy chcemy ładować baterie, akumulatory, to ta prowizja będzie na koncie i co tydzień będzie to wynagrodzenie przelane na nasze konta. W firmie Well jestem niespełna 1,5 roku. Przeżyłam już tutaj bardzo wiele. Od początku poczułam się tu bardzo dobrze. Czuję tutaj w tej firmie, że mogę być sobą. Nie czuję presji, nie czuję tego oddechu korporacji na plecach. Z każdym problemem mogę zwrócić się do pracowników biura, mogę zwrócić się do zarządu, że jestem traktowana tutaj bardzo dobrze. Tutaj moi ludzie się też dobrze czują i to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne, więc bardzo się z tego cieszę. I co jeszcze jest bardzo ważne, tutaj ja i mój zespół, czyli te kobiety, z którymi razem przeszłyśmy właśnie tutaj, czujemy się bardzo kobieco. Tutaj odzyskałyśmy tą kobiecość, bo tam jednak było dużo pracy, wyjazdów, dźwigałyśmy duże torby, a tutaj z małą torebeczką, z kuferkiem chodzimy sobie na domówki, na spotkania, które bardzo nas cieszą. My same również korzystamy z produktów oczywiście, suplementujemy się, odmłodniałyśmy. Osobiście ja poczułam tutaj właśnie, odkryłam swoją kobiecość na nowo. Nie jestem taką zarobioną, urobioną kobietą jak poprzednio. Ciągle gdzieś tam zmartwioną, bo coś nie szło, bo coś było nie tak. Natomiast tutaj czuję taką swobodę, czuję się tak dobrze, że rzeczywiście odzyskałam tutaj siebie i tak jak powiedziałam, właśnie tą kobiecość. I to jest dla mnie tutaj bardzo ważne, bo również poczułam się lepiej sama w sobie i jestem też lepszą chyba teraz nawet żoną i mamą. I sama dla siebie też tutaj bardzo dużo uzyskałam.